Czy wiecie, że historia gier wideo sięga aż do lat 50. XX wieku? To właśnie wtedy skonstruowano komputer o wdzięcznej nazwie Bertie the Brain, na którym można było grać w kółko i krzyżyk. Od tego czasu całkiem dużo się zmieniło i właśnie o tych zmianach będę rozmawiał z panem Marcinem Iwińskim, współzałożycielem i współwłaścicielem firmy CD Projekt, której studio deweloperskie CD Projekt Red jest odpowiedzialne za trylogię Wiedźmin, światowy hit gier wideo. Zapraszam na rozmowę. Na początku chciałbym panu serdecznie podziękować za spotkanie. No i przejdźmy może do rozmowy. Wiadomo, że człowiek jak się rodzi, to niektórzy rodzą się piłkarzami, niektórzy rodzą się malarzami. A czy pan się urodził gamerem? Czy od początku było to coś, co pana jakby ciągnęło? Jak się urodziłem, to może jak się urodziłem, to urodziłem się bobasem, tak? Ale potem jak już bardziej świadomie się zacząłem bawić, no to ten dostęp do komputerów był praktycznie zerowy. Wymęczyłem u taty, który miał to szczęście, że często jeździł za granicę, co też było rzadkością w naszym kraju, żeby mi przywiózł komputer. Na początku to była maszynka, którą dostał gdzieś na przecenie, też nie na za dużo sobie mogliśmy finansowo pozwolić. To był Laser 210 z pamięcią 1 kilobajta. Ja przez rok próbowałem wczytać jakieś gry, które tata przywiózł na taśmach magnetofonowych. 1 kilobajt to nie za dużo. Nie, i po roku okazało się, w końcu tam jakieś proste gry to sam napisałem, ale okazało się, że tylko ten model 16-kilobajtowy, którego nie kupił, odgrywa grę. No i wymusiłem już na nim po roku, dostałem pod choinkę ZX Spectrum 48 kg. To był kosmos, tak? Znaczy ja myślę, że nic potem nie zrobiło na mnie już takiego wrażenia, tak? Bo to oczywiście było zawsze więcej grafiki, ale tutaj nagle dostałem maszynę, na której zacząłem sam programować. Mogłem i grać w gry, i wymieniać się z kolegami. Znaczy to stało się całym moim światem. Tutaj mówił pan o komputerze ZX Spectrum. Wiem, że później też był Commodore Amiga. Tak. Natomiast nigdzie nie usłyszałem, że były to konsole. Czy to dlatego, że w Polsce Nie konsole było. bardzo ciężko dostać? Mówiąc szczerze, nie było w Polsce konsol. Tam był jakiś taki epizod, którego szczerze mówiąc ja za bardzo nie pamiętam, ale była podróba Nintendo, któregoś chyba SNES-a. Jakaś taka piracko-chińska zabawka z kartridżami, ale to zupełnie nie było w mainstreamie. Znaczy mainstream to było na początku SPEC, potem Amiga, czyli Amiga versus Atari 65XE, czyli amigowcy i atarowcy. No a potem Amiga się posypała, Atari też się rozsypało, to wszystko przyszło do lamusa, no i PC. PC totalnie zaczął rządzić. A konsole to tak naprawdę się zaczęły chyba w sumie od PS2, kiedy tutaj Sony zaczęło puszować, no potem wszedł Xbox 360, bo nawet nie mogę powiedzieć, że... Ja miałem pierwszego Xbox i PS, tak, ale to nie był jeszcze mainstream. To była taka droga zabawka z drugimi grami. Już można było ją kupić w sklepach, ale to nie weszło jeszcze poważnie pod strzechy. No my żeśmy już wtedy zajmowali się dystrybucją, więc ja pamiętam, jakie nakłady gier się sprzedawały. To była taka zabawka dla bardziej majętnych i dopiero PS2 poszła już tak bardziej masowo i zaczęła rozwijać de facto ten rynek, no bo nadal PC w Polsce się trzyma bardzo mocno. Większość naszej sprzedaży Wiedźminów jak najbardziej jest na PC nadal. Chociaż konsole już też się bardzo fajnie sprzedają. Pana pomysł na jakby interes to był sprzedaż płyt CD, stąd też pewnie nazwa filmu CD Projekt, tak. To była dystrybucja gier wideo na polskim rynku. Boże, jak to dumnie brzmi, a zaczęło się od importowania po parę sztuk. Zresztą to był pomysł i mój, i Michała Kicińskiego, współzałożyciela, kolegi ze szkolnej, licealnej ławki. Stwierdziliśmy, że jest nisza, że nikt tego nie robi, bo jak gdyby już tam rynek był ustawiony, był wtedy Mirage, był IPS, mieli linię do duplikacji dyskietek. Masowa produkcja, a tu nagle wchodzi taki nośnik, którego trudno samemu go powielić. Tak? W Polsce wtedy nie było żadnych tłoczni i płyt, ale to był przełom, ponieważ dyskietka 1,4 mega versus CD-ROM, na który wchodziło 450 dyskietek i nagle ten gaming z takiego, do tej pory pamiętam, gry miały po 8 dyskietek, 10, potem okazało się, że z tych 10 kupionych już normalnie, legalnie w sklepie, wtedy były bardzo małe nakłady, ale na przykład 2 się zdemagnetyzowały, tak? No i klops. Jak to była 7? Tak, no i to było przerąbane. A tu nagle wchodzi CD-ROM, mamy full audio. Jedna z pierwszych gier, którą żeśmy importowali, zresztą mamy ją na GOG.com. No to całkiem nieźle wygląda, to był Seventh Guest, tak? I to było chyba 2 płyty. Po prostu trójwymiarowa, renderowana grafika,
pełen voice-over, znaczy no, po prostu coś wgniatającego. Nie było potem już takiego przełomu, znaczy tak oczywiście było więcej grafiki, no ale CD-ROM, Blu-ray, nie oszukujmy się, to jest to samo, to nie było 500 razy więcej i była naprawdę CD-ROMy to była totalna rewolucja i to był zaczyn naszej firmy, to były początki CD Projektu. Pan firmę prowadzi już od ponad 20 lat. W tym czasie zmieniły się nie tylko to, jak Pan zarządza firmą, ale zmieniły się też same gry. Jak Pan teraz w weekend sobie siada przed komputerem albo konsolą, to co Pan myśli? Co Pan czuje patrząc na współczesne gry, takie jak Wiedźmin albo też jakieś inne produkcje? To jest trudne pytanie, bo na pewno spędzam akurat mam i konsole i komputer i konsole przenośne, ale najwięcej czasu spędzam przed komputerem i stałem się strasznie wybredny i strasznie szybko rzeczy mnie nudzą. Nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale szukam jakiejś świeżości, szukam nowych rozwiązań, gameplayu i akurat uważam, że w Wiedźminie naprawdę udało nam się to fajnie dowieść. Zresztą tak samo oglądam bardzo dużo seriali, tak? Taki typowy serial, próbuję 2 odcinki, jeju, ale hała, tak? Boże, jakie proste story, tak? Tu nie ma nic A nowego. potem wchodzi Gra o Tron. A potem wchodzi Gra o Tron, którą zresztą uprzednio przeczytałem, więc stwierdziłem, cholera, no obejrzę, tak? Wszyscy o tym rozmawiają. I stwierdzam, że mam równie duży fan, a czasami nawet większy i radochę niż z czytania książki, a to jest rzadkość, więc ja szukam tego typu rzeczy, jeśli chodzi o gry. I tej świeżości jest mało, ale tak jest zawsze, tak? Tak samo jak chodzę do kina na, nie wiem, 10 filmów, jeden jest naprawdę fajny i wartościowy z mojego punktu widzenia. To samo jeśli chodzi o literaturę, więc też ze względu na mniejszą ilość czasu, mam 3 dzieci, ta, że tak powiem, konsumpcja jest znacznie bardziej selektywna i też bardzo szybko wypadam z tematów. Znaczy kiedyś, jak, nie wiem, kupiłem grę, to musiałem ją skończyć. Teraz jak gra jest słaba, no to po 15 minutach przestaję w nią grać, tak? A to taki tytuł, który w ostatnim roku Pana przykuł na najdłużej, oprócz Wiedźmina. Było coś takiego? Co się wyróżniło spośród pozostałych? Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale niewiele. Bardzo mi się podobało na początku storytelling w grach Telltale'a, Walking Dead, Fables, kompletnie, znaczy ja potem zajrzałem do komiksów, komiksy mi się kompletnie nie podobały, bardzo lubię komiksy, dużo komiksów czytam, a gra miała jakiś taki unikalny klimat, no ale znowu w pewnym momencie jak gdyby to prowadzenie tej historii na szynach jest strasznie słabe. Z przyjemnością wracam na przykład do Fallouta pierwszego, Fallouta drugiego. Znowu ta grafika oczywiście no, wygląda jak wygląda, ale ta cała historia dzieje się w mojej głowie. Ostatnio patrzę, oglądam sobie indyki, troszkę próbuję. Darkest Dungeon to naprawdę temat mocny. Trochę za bardzo hardkorowy dla mnie, ale ja w ogóle RPG, gry z historią, no jeszcze wstyd się przyznać, ale jeszcze nie grałem w Fallouta 4. No więc to Za mało czasu? Za mało czasu, no a wiem, że to nie jest przygoda na jeden wieczór, tak? To też jakby, tutaj jest na przykład przewaga gier Telltale'owych, tak? Że mam 2-3 godzinki i zamykam jeden epizod. Ale coś w tym jest, że ja na przykład też czasami wolę spędzić 2 godziny przed jakimś indykiem, że wiem, bo wtedy ta historia jest rzeczywiście przemyślana, dopracowana. Na przykład taka gra, która bardzo mnie uderzyła, to była The Tale of Two Sons. Nie wiem, czy Pan próbował. Mam na liście, ale nie było na Maca. A grałem głównie na Macu wtedy, w tej chwili już sobie Bootcampa zainstalowałem, więc jak gdyby Tales of Two Sons jak najbardziej. W Szwecji wydawca 505 Games, znamy ich dobrze i dużo dobrych rzeczy słyszałem o tej grze. A też no, tam trochę grałem na DS-ie teraz. Sprzedałem DS-a, chyba to już 3. DS, którego sprzedałem, bo stwierdziłem, że nic nowego, ciekawego, a właśnie wyszedł nowy Fire Emblem. No po tego Fire Emblema trochę grałem, lubię tego typu gry, mało tego typu gier wychodzi, więc generalnie interesuje mnie historia, różne nowe sposoby opowiadania i element rozwoju postaci, czyli RPG, ale głównie historia z tego punktu widzenia RPG-owego. Mówimy tutaj dużo o rozwoju. Rozwinął się też CD Projekt. Obecnie radzi to ponad 300 buntowników, jak sami o sobie piszecie na stronie. I bardzo mnie zastanawia, jak firma, tak duża firma, potrafi zachować tajemnicę dla siebie. Ponieważ no, gry typu Assassin's Creed od Ubisoftu
nie okłamujmy się, chyba praktycznie każdy wyleciał wcześniej. No pytanie, czy to leak planowany, czy... Ale każdy jakby kilka dni przed oficjalną premierą, oficjalnym może zaanonsowaniem był już wcześniej na rynku. No ale proszę spojrzeć z drugiej strony, na przykład, nie wiem, Rockstar. Tak, ale ja się pytam, jak trzeba działać, żeby te wszystkie tajemnice trzymać w środku. Trzeba tego pilnować i przez cały czas tłumaczyć ludziom, jak ważne jest budowanie tego napięcia, tak? Bo to jest de facto potem funkcja nakręcenia rynku, tak? Gdybyśmy w tej chwili dowiedzieli się, co będzie w kolejnych 2 częściach Gwiezdnych Wojen od A do Z, wyciekłyby scenariusze i może jeszcze kawałki scen z filmu, tak? To myślę, że mieliby bardzo poważny problem w Disneyu, dlatego to jest tak bardzo mocno pilnowane i to nie chodzi o to, że to jest jakaś tajemnica, ale o to dla widza, czy też w przypadku gier dla graczy, ale jakby to jest troszeczkę taka zabawa, tak? To jest budowanie tej narracji, zachęcanie. Jedne firmy robią to bardziej z klasą, inne nie. Ja uważam, że my to całkiem fajnie robimy, bo nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Tu konkretnie mi chodzi, że czasami ten suspens po części zawiera w sobie może jakąś tę część oszustwa, tak? Czy jakichś obietnic, które potem nie zostaną zrealizowane. Uważam, że w przypadku Wiedźmina trzeciego i poprzednich części też my w 100% dowieźliśmy. To zresztą widać wśród uznania mediów i graczy. Ale gdyby tak od razu powiedzieć, hej, tutaj jest skrypt historii Wiedźmina i tutaj ta wielowątkowość, to sobie tak to możecie tu przeskoczyć. To tak, dochodzisz do pewnego miejsca, to teraz wybierz to, przejdź do tej strony. Możemy taką książkę grubą opublikować, pewnie bardzo grubą, tak? Każdy stwierdzi, kicha ten Wiedźmin, Boże, już przeczytałem, coś ciekawego. Tego trzeba doświadczyć. I na sam koniec chciałbym jeszcze wrócić do Pana osobiście, ponieważ ja sam spędzam bardzo dużo czasu na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, to ja studiowania bez Facebooka sobie nie wyobrażam. Twitter dla mnie to po prostu okno na świat. No i takie media jak YouTube czy Instagram, to jest moje miejsce, gdzie ja się mogę wyzwolić jakby artystycznie. A Pana nie spotkałem nigdy na żadnym portalu. Nie, bo mnie nie ma. Jestem tylko na LinkedInie. No tak, no to jakby profesjonalnie. A czemu nie spędza Pan czasu na tych mediach? Bo muszę coś wybrać w życiu, tak? Ja się realizuję w tym, co robię tutaj. Bardzo wyraźnie oddzielam sferę zawodową od sfery prywatnej i LinkedIn od tej strony mi strasznie odpowiada, bo to jest sieć profesjonalna, koniec, kropka, tak? Też jest influencing, też jest kreowanie jakiegoś przekazu, chociażby linki do filmów, mam parę tysięcy followerów, tak? Ale w momencie, kiedy już wchodzimy w tematy, nie wiem, Instagramu, YouTube'a i tak dalej, to trochę wchodzi w autopromocję, a ja wręcz przeciwnie. No, nie uważam się za osobę publiczną, nie chcę taką osobą być i prywatność chciałbym zachować dla siebie, a najważniejsza jest gra, tak? Bo pan Iwiński nikogo tu nie interesuje, interesuje Geralt z Rivii. Z tym się z Panem nie Nie, ale szczerze, tak? Gracze chcą fajne gry i moja rola jest taka, żeby pomóc devom je zrobić i w jak najfajniejszy sposób dostarczyć, wszystkie przeszkody usunąć im z przodu, bo ja tych gier przecież nie robię, żeby gracze na całym świecie mieli do tego dostęp i żeby w całej firmie, żebyśmy trzymali wartości, tak? Poszanowania gracza, dostarczania wartości, obsesji na punkcie jakości gier, tak? To jest to, czym ja się zajmuję na co dzień, więc stąd często moje wypowiedzi w stosunku do graczy. Staram się tego u nas pilnować. Trudno być zawsze i wszędzie, tak? Ja bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo mojego czasu poświęcam na rozmowy z ludźmi, ale rozmowy z ludźmi w realu, tak? Z mediami, z dziennikarzami, z graczami, z partnerami biznesowymi. I to jest ten mój Facebook i Twitter, tak? A jeżdżenie z miasta do miasta i meldowanie się, mówię, hej, teraz jestem w Szanghaju, cool, nie? Fota, nie, no, dzięki. To spotkaliśmy się w realu i Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.